18. edycja prowadzi do Norwegii. Przed nami przepiękne skandynawskie klimaty. Ale co najpiękniejsze jak zwykle w Złombolu to to, dlaczego to robimy, czyli nasz cel, że zbieramy dla dzieciaków z domów dziecka. I w tym roku na koncie odnotowaliśmy już 1 600 000 złotych. A to nie jest koniec. Cały czas można wpłacać i my liczymy, że tych pieniędzy będzie coraz więcej. Wystartował pierwszy dzień, czyli late night check-in. Prawdziwe złombolowe szaleństwo. Cześć, macie QR kod? Super! W takim razie skanujemy, sprawdzamy, uzbierane. Cała kwota, gratulacje. I wasz numer szczęśliwy 317. Najważniejsza rzecz na Złomboru to zbieranie pieniędzy dla dzieci. To jest najważniejsza rzecz. Jesteśmy na 18. edycji Złombola. Mamy late check-in. Dostają wszyscy uczestnicy takie oto identyfikatory z numerem startowym. Odprawiamy, sprawdzamy, czy zostały wpłacone wszystkie darowizny na dzieciaki. No i tyle. Ekipy się odprawiają i w tym roku z nami jest Boel, nasz nowy partner techniczny, partner Złombola. Nieprawdopodobne, że w sumie z tą nazwą tak się to dobrało. My jako firma pierwszy raz zdecydowaliśmy się na wsparcie tej wspaniałej inicjatywy. Przygotowaliśmy pakiet pierwszej pomocy, taki pakiet wsparcia, który ma na celu pomóc im w dojechaniu do celu, czyli do Atlantic Road na Norwegii. Najważniejsza rzecz na Złombolu. Na pewno atmosfera i na pewno pomaganie dzieciom. No to jest przede wszystkim. To jest podstawa całej w sumie egzystencji Złombolu. A dla Ciebie? Ja się zgadzam z kolegą, dokładnie tak samo chciałem odpowiedzieć. Okej. Wspieramy tutaj całe to przedsięwzięcie. Jesteśmy polską marką narzędziową. Życzymy wszystkim szerokiej drogi, powodzenia i obyśmy się wszyscy spotkali na mecie. Mamy przygotowane dla Was plakietki postojowe. Jeżeli postój jest Was zaplanowany, dajcie znać innym, że jest wszystko ok. Jeśli jednak nie życzę Wam tego, potrzebujecie pomocy, dajecie znać, że potrzebujecie. My jesteśmy tutaj ze Śląska. W zeszłym roku byliśmy na Złombolu w Portugalii. No i jechaliśmy normalnie polonezem z boksem dachowym. No w tym roku już mamy niewiadówkę ze sobą, więc będzie trochę większy komfort, trochę więcej miejsca z tyłu, no i będzie gdzie spać, nie? Środek jest oryginalny, natomiast cała instalacja została wymieniona na nowo. Jest panel solarny, akumulatory, żeby w razie czego i było z czego webasto zasilać, jakby było za zimno, no i żeby jedzenie nam się nie popsuło. Te kiełbasy na grilla i piwko, żeby było zimno. Nastroje zawsze pozytywne. Czekamy na start. Już naprawdę z niecierpliwieniem. To był długi rok oczekiwania, żeby znowu ruszyć. I w końcu się udaje. W końcu chłodny kierunek. Miła odmiana po zeszłorocznej Portugalii. Kajgo! Aplikacja, która ułatwi Ci życie na rajdach. Kaj to po śląsku gdzie, a go to po angielsku wiadomo go. No. Kajgo, czyli Kaj lezie, działa. Jest cała nowa strona, można też używać strony do logowania się, do sprawdzenia biletów, bilety przychodzą na maila i przede wszystkim dla organizatorów jest duże ułatwienie, jest cały panel do zarządzania trasą, do zarządzania ekipami, to naprawdę działa to super. Mając Kajgo, to podczas jazdy można jeszcze zbierać datki, bo można wpłacać na swoją zbiórkę cały czas za pomocą jednego linku. 18. edycja Złombola. Wczoraj zakończyliśmy late night check-in z rekordem. Jeszcze nigdy nie było tyle ekip na late night. Myślę, że ze względu na duży dystans, na promy, które trzeba pokonać, w tym roku jedziemy do Norwegii. To wcale nie jest prosta wyprawa. Mamy nadzieję, że będzie trochę chłodniej, bo tutaj nas mocno przygrzało. Mnóstwa ilość niesamowitych ludzi, którzy przez cały rok zbierali pieniądze dla dzieci z domów dziecka. Każdy z nich musiał uzbierać minimum 2800, ale na tym nie przestali. Zbierali po 6, 7, 8, 10, 20 tysięcy. Niesamowici ludzie. Jest kolorowo, są emocje, przyjaciele się spotykają raz w roku, czasami nawet tylko na Złombolu. Od 10-15 lat ludzie jeżdżą. Niesamowita atmosfera. Tego nie ma nigdzie. To jest Skoda, którą już 11 raz jedziemy w Złombolu. Co roku ją ulepszamy i zawsze coś nam do głowy wpadnie nowego, co jeszcze można poprawić. W tym roku bardziej robiliśmy prace mechaniczne, ale też daliśmy trochę usprawnień takich estetycznych, poprawiających komfort podróży. I oczywiście część usprawnień jest zasadna, część nie i po trasie się weryfikuje, co było potrzebne, a co było po prostu zbędną pracą.
tym roku jadę na CZ 501 z 1960 roku. Tym razem jest to oryginalny silnik, więc zobaczymy, czy dojedzie. Złombol to przede wszystkim ludzie, ekipa, pasja do motoryzacji i pomoc dzieciakom. To zdecydowanie najważniejsze ze wszystkich. Każdy Złombol to wakacje życia. Cześć, witajcie, tu załoga to nie my. Jedziemy na Złombol w kierunku Norwegii. Czy dojedziemy, czy nie dojedziemy, to się okaże. Auto mamy wyposażone w świetłorzecze w stół, krzesła, lodówkę, zamrażarkę, dużo lodu, klimatyzację, telewizję, nagłośnienie, safe i dużo uśmiechu od wszystkich załogantów, więc jedziemy. To jest ten szczytny cel, dla którego tutaj przyjechaliśmy z kolegami. Zagospodarujemy swój czas i jeszcze pomagamy dzieciom. Super. Tak? Dokładnie. To powodzenia Wam życzę, szerokiej drogi. No, kryzys wieku średniego w naszym przypadku objawia się stanem umysłu. Nie chodzi o fizyczność, to jest po prostu chęć przeżycia przygody, chęć bycia zwariowanym i chyba tyle. Pozytywna emocja, pozytywne wibracje, pozytywne rzeczy, które robimy dla dzieciaków i w ogóle poza Złombolem, to jest właśnie to. Jedziemy Lublinem 2, rocznik 9-7. Na Złombolu dla mnie najważniejsza wiadomo, pomoc, tak? Dzieciaki. Wróciliśmy z Katowic, lecimy sobie polonezem naszym, no dzisiaj planujemy pod camping dolecieć. Jesteśmy teraz przy granicy z Niemcami, jest pierwszy dzień Złombola. Lecimy teraz Lublinem w 6 osób. No i celem pierwszego dnia jest zdobycie Danii. To jesteśmy po pierwszym dniu Złombola. Udało nam się dojechać pod Hamburg. No i co, i jutro będziemy cisnąć w kierunku Danii. Za zakończenie pierwszego dnia. Złombol. Po dramatycznej, burzowej nocy złombolowe śniadanie przyrządzone na masce. Koledzy się martwili, że palnik przypali mi lakier z maski, ale nie takie temperatury ten lakier wytrzymywał. I'm from America. I never fucking heard about it. I don't know what communist cars are. And I thought it was the coolest thing ever, and I wanted to try it. I have time this summer, so I've come out and I brought my friend from Slovakia, and we're here doing it for the first time. Jesteśmy Skoda Crew, przemianowaliśmy naszą Skodę na BMW, żeby nam trochę szybciej jechało, więcej koni było. Ruszyliśmy dzisiaj z Potsdamu, kierujemy się do Göteborga, także myślę, że dzisiaj o 23:00 dojedziemy do miejsca i będziemy odpoczywać, by jutro być w Oslo. To jest nasz Forman z 93. Auto już było na 3 Złombolach. Jak na razie nie było większych przygód na trasie. I co, nie ma klimy, nie ma wspomagania, ale dajemy radę. Dzisiaj mało zwiedzania, dużo trasy, poszło ładnie. Początkowo cieszyliśmy się, że jest chłodniej niż wczoraj, a później musieliśmy bluzy założyć i zimno nam w nogi, bo nie chciało nam się szukać długich spodni. Samochód odpukać, w niemalowane, jak na razie dobrze, chodzi wszystko fajnie, nie grzeje się, wszystko chodzi, oby jak najdłużej. Na początku coś nam stukało, to było jeszcze w Polsce, nie wiedzieliśmy co, trochę się baliśmy, myśleliśmy, że to panewka, a to się okazało, że drążek z skrzyni biegu, bo tam skrzynię robiliśmy przed wyjazdem, gdzieś tam uderza w środku, ale jest ok. Przyjechaliśmy z Podlasia. Samanta jedzie 4. raz z Złombolu. Produkcja radziecka i jest niezawodna. 4. nasz Złombol, nocleg w Göteborgu. Jak najbardziej cały czas do przodu i z pomocą dla dzieci.
Samochód trafił w moje ręce 3 tygodnie temu. Auto nie jeździło do 3 godzin przed startem. Ludzie, pamiętajcie, kupując auto na Złombol, musicie zadbać o opony, bo jak auto duże stoi, robi się kwadratowe. U nas było to tak, że pierwsze 300 km jechało się w sposób kwadratowych kół, więc pamiętajcie o tym, że koła są bardzo ważne i jak macie nietypowe auto z nietypowym rozmiarem opon, trzeba te koła mieć ze sobą. To też są właśnie takie kwadratowe koła z 86 roku produkcji Pneumant, były NRD. Są z przedniej osi, bo jest ważne, żeby jednak przednia oś miała nowe opony. Całe wyposażenie tego auta było kompletne, my wszystko zdemontowaliśmy, wyciągnęliśmy motopompę, która była tutaj, w tym miejscu i zajmowała bardzo dużo miejsca. Tu pamiątka, trofeum, czyli uszczelka pod głowicą, która została wymieniona 4 dni przed startem, bo wada konstrukcyjna tych silników jest taka, że niestety można robić co się chce i tak po 5000 km siada tutaj uszczelka pod głowicą. Mamy 4 zapasowe uszczelki pod głowicą. Miejmy nadzieję, żebyśmy nie musieli jej szukać. Na razie wszystko chodzi jak należy i nic się z tym nie dzieje. Historia zakupu tego auta jest dość śmieszna, bo pan z ogłoszenia, który sprzedawał to auto po tej straży pożarnej, chciał za nie 3500 euro. Bez negocjacji. No my pojechaliśmy, obejrzeliśmy to auto, okazało się, że nie odpala, silnik kręci, nie odpala. Po prostu ja mu powiedziałem o Złombolu, o tym, co chcę zrobić z tym autem i złożyłem mu taką propozycję, że ja mu za to auto dam 2000 euro, doprowadzę je do stanu używalności, naprawię wszystko tak, żeby ono jeździło, pojadę na ten Złombol i po prostu po kosztach części napraw mu je odsprzedam. Po czym on taki zmieszany powiedział, że no raczej nie, ale zadzwonił następny dzień, powiedział, żeby przyjechać po to auto, więc summa summarum zapłaciliśmy 2000 euro za auto. Najgorsze były godziny pracy przy tym aucie, bo przez ostatnie 3 tygodnie to naprawdę przespałem może tam 25 godzin. Były robione nocki, dniówki, ciągle było coś grzebane, żeby to auto jako tako jechało. No i udało się to auto finalnie uruchomić gotowo do jazdy 3 godziny przed startem do Chorzowa. I wygląda na to, że wszystko co zrobiliśmy udało się, bo jedziemy i dojechaliśmy teraz bez żadnych awarii. Cześć, mamy 3. dzień Złombola, dzisiaj jesteśmy pod Göteborgiem. Wstaliśmy, zebraliśmy się, za chwilę ruszamy do Oslo. Co dla Ciebie najważniejsze na Złombolu? No co najważniejsze, oczywiście dzieciaki, zbiórka, kasa, żeby im się dobrze żyło, a cała reszta to jest tylko dodatek. Wczoraj o 21 przyjechał tutaj właściciel tej Skody, nie działający prawidłowo silnik. Rozkręciliśmy podstawę gaźnika. Podstawę gaźnika zdjęliśmy, założyliśmy trzyczęściową, docinaliśmy uszczelki z arkusza, poskładaliśmy wszystko, ustawiliśmy kąt uprzedzenia zapłonu i wyregulowaliśmy mieszankę. Powinno działać. Zaraz się okaże, że nie zdążyliśmy testować na zimnym silniku. Układ chłodniczy mi przecieka. Musiałem podokręcać troszkę opaski. No i patrzę, czyszczę, skąd jeszcze leci. Troszkę plamy. Można zobaczyć plamy, troszkę się porobiły. Trzeba coś zawsze pokręcić, pokombinować. No, jak to w tych samochodach bywa. Na przypale albo wcale. Dodatkowe chłodzenie. No niestety samochód przyczepą nie daje rady, grzeje się, więc trzeba było mu dodatkowe chłodzenie zainstalować i to jest właśnie to. To jest taka hybrydka. Mamy tutaj M51 z BMW, automatik, proszę bardzo, zapraszam. To jest z Lublin. Z silnikiem z BMW, filtr z Mercedesa, fotele z Forda, wydech z Tuarega, Mercedes taki G-Class. składak. Tu jest wydech z Tuarega i tam jest cały most z BMW przeszczepiony. To jest nasz główny W skrócie projektant potrzebowaliśmy tego. do tego Tak? milion Mateusz roboczego. pierwszy raz robił takie auto. Cała jednostka napędowa z BMW E39, silnik, skrzynia biegów, instalacja elektryczna, układ kierowniczy, wszystko jest z BMW E39 wsadzone do tego Lublina.
Tak w skrócie. Jesteśmy na 9. edycji Moto Picnic Gardermoon Raceway. W tym roku edycja wyjątkowa. Naszymi gośćmi jest rajd charytatywny Złombol. Pozdrowienia dla wszystkich złombolowiczów, którzy pokonują setki kilometrów w charytatywnej idei. Czym my się zajmujemy na co dzień? Prowadzę hurtownię motoryzacyjną Troll Parts w Norwegii, handlujemy częściami, mamy warsztat, ale przede wszystkim jesteśmy pasjonatami motoryzacji. Oprócz pokazów driftowych i zlotu samochodów, zaczynamy teraz koncerty i impreza z DJ-em. Także bawimy się, dziękuję bardzo, trzymajcie się. Dla mnie, co jest najważniejsze na Złombolu, chyba to, że tyle osób w jednym czasie, w jednym miejscu skupia swoje wszystkie siły, żeby nieść pomoc dzieciom z domów dziecka. Przy tym bawiąc się niesamowicie, przeżywać niesamowite przygody, pokonywać wszelkie trudności, doświadczać fajnych znajomości, przyjaźni, przygód. Jechaliśmy od wczoraj od godziny 19:40 do dzisiaj do 19:50 bez przerwy. Tutaj mamy Poloneza ekipy Locos Papis, w którym padł silnik. Był to silnik po remoncie, przejechał 1500 km ze startu do Międzyzdrojów i odmówił posłuszeństwa. W ciągu niecałej 1,5 godziny ogarnęliśmy warsztat, lawetę i nowy silnik. Silnik sprawuje się na tą chwilę bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że dojedzie na metę i wróci szczęśliwie do Polski. Rok jeżdżę na Złombol, najpierw polonezem, teraz tym niestety albo stety żuczkiem, trochę wygodniej. Namawiam wszystkich, żeby tak jak Ty wspierali charytatywne na dzieciaki, żeby poświęcili ten tydzień, 10 dni urlopu swojego, żeby tym dzieciakom też coś z naszego wyjazdu, coś będzie dla dzieci. Nasze dzieciaki mają już w życiu dobrze, to chcemy, żeby teraz te dzieci, które nie mogą mieć tak dobrze jak nasze, miały lepiej. Jedziemy pożyczonym samochodem. Skoda zdechła. Wydaliśmy post na Facebooku. Zaoferował się koleś z Ostrołęki. 3:30 otworzył garaż, dał nam samochodzik. Kluczyć i umowę życzenia. Samochód się popsuł dzień przed wyjazdem. Puściliśmy posta na Facebook i nagle w godzinę czasu 2 osoby dały nam 2 samochody. Zainteresowały się i życzyły, są zdolne dać samochód. I widzisz, jadę. Dzisiaj ruszyliśmy w drogę dalej. Chcemy dojechać do Ålesund. Mam nadzieję, że się uda, a może jutro zaatakujemy metę. Podróżujemy, nie wiem, na 2 ekipy, może opowiem. Iza leci maluchem, a my żuczkiem. No troszeczkę nas poćwiczył maluch. Okazało się, że i to na wylocie z Chorzowa praktycznie dojechaliśmy do Góry Świętej Anny. Po prostu tak miękki zrobił się przewód paliwowy, że zaczęliśmy łapać powietrze. No i niestety benzyna wymieszana z powietrzem powodowała to, że maluch nie umiał przekroczyć 60 na godzinę. Udało się to znaleźć, co prawda trochę nam to czasu zajęło, bo wymieniliśmy pompę paliwową, dopiero później przewód. Ale namierzyliśmy, no i dziewczyny tu są i lecą teraz czasami nawet grubo ponad 100. Jak dziewczyny? Z tą prędkością już da się podróżować?
Da się, ale powiem szczerze, że trzeba mieć silne ręce, bo samochód troszeczkę nam pływa po drodze. Co dla Ciebie najważniejsze jest na Złombolu? No wiesz co, to przede wszystkim to jest rajd charytatywny, czyli robimy coś dla dzieci, zbieramy pieniążki na dzieci z domu dziecka i to jest najważniejsze. A poza tym klimat i atmosfera tego rajdu jest tak niesamowita, że to wciąga. Jak ktoś pojedzie raz, to na pewno tak mu się to spodoba, że będzie chciał to pojechać kolejny raz. Czwarty dzień Złombola. Nie możecie się obyć bez żadnych tutaj mikronapraw. Teraz naprawia jest Fiat, to mamy 2 mechaników na pokładzie. Więc nawet jak coś się zepsuje, my tak tylko tam przypatrujemy się, co tam robić, śrubkę przytrzymać, no to na szczęście oni wiedzą co jest. No ale są takie rzeczy, których nie naprawimy, dlatego teraz właśnie FedExem z Polski leci do nas Głowica do Łady. Łada jedzie, ale jedzie coraz słabiej, kompresja spada. No i niestety wszystkie sztuczki zawiodły, ale FedEx poratuje, to będziemy wymieniać Głowicę. Wystrzeliła detka. Raz, 2, 3, 4, 5, patrzy, jeden robi. Mamy plan taki, że usunąć awarię do końca, jechać na kemping, który jest tam kilkadziesiąt kilometrów stąd. No niestety piwo musi poczekać jeszcze chwilę, ale ogarnęliśmy niecałe pół godzinki, koło starze 266 zmienione na nowe. Wystrzeliła nam dętka, ale jedziemy dalej, mamy zapas, mamy sprzęt, dajemy radę. A gdzie masz swój bagaż? Znaczy części narzędzia mam tutaj, no i plus plecak do tego. Gdzie masz plecak? I teraz w namiocie, plecak zawsze na baku jedzie. Aha, okej. Bo na plecak to ciężko. No i tak trudno się spakować, nie? Nie. Tylko, że nie mam nic przy sobie. Nie? Dzisiaj jechaliśmy tylko 10 godzin i przejechaliśmy 300 km. Jutro zostało nam 200 km i to będzie już ostatni dzień, gdzie dotrzemy do mety. Mam w tym roku oryginalny silnik, dlatego stwierdziłem, że muszę wziąć sobie trochę części i narzędzi. Zapakowałem je wszystkie do tej przyczepki. Co prawda jest to tragiczny pomysł, ponieważ przez to, że ciągnę tą przyczepkę ze sobą, to rzuca całym motocyklem i ciężko utrzymać równowagę. Tamten pan motocyklista, który przed chwilą jak zobaczył mnie na tym motocyklu, dał mi swoje rękawiczki motocyklowe, albo na przykład Radek, którego poznałem kilka lat temu, kiedy jechaliśmy na Sycylię i praktycznie znamy się do tej pory i podróżujemy razem. Wszędzie, różne miejsca i różne przygody przeżywamy razem, bo dogadujemy się w pewnych kwestiach. I tak jak podobnie jak Miłosz, przez ostatnie 10 godzin również zrobiliśmy ze 300 km. Oto oficjalnie wszystkim, na całym Złombolu dziękuję wszystkim darczyńcom. Z tego roku było ich nieco więcej i zebraliśmy już ponad dychę. Także z tego miejsca serdecznie wszystkim darczyńcom bardzo serdecznie dziękuję. Ostatni dzień, ostatni etap Złombola 2024. Jesteśmy już w pięknej, dzikiej naturze w Norwegii. Trochę zimny camping, 4 stopnie w nocy było, ale nad piękną rzeką nie możemy się doczekać widoków na Atlantic Road. Ciśniemy do przodu jeszcze 4-5 godzin jazdy. No, w końcu się wyspaliśmy. Ostatni dzień Złombola, dzisiaj dojeżdżamy do mety, ale ostatni nocleg przed metą w takich warunkach. No, człowiek! Jestem nawet zaskoczona, bo jesteśmy pierwszy raz, że dam radę. Też klimat, ludzie, wszystko robi swoje. Kusiła mnie po pierwsze Norwegia i też takie namawianie męża, że będzie super tutaj, że fajni ludzie i to się sprawdziło. To było dla mnie najważniejsze, żeby poznać fajnych ludzi i przeżyć fajną przygodę.
Jesteśmy ogólnie w tym momencie na około 170 km do mety i właściwie spotkaliśmy ekipę, która nam się rozłożyła, szczelił właściwie pasek od kompresora. To jest najważniejsze chyba w całym tym rajdzie, żebyśmy sobie pomagali nawzajem i jak jest wystawiony SOS, to się zatrzymywali, pytali co się dzieje i się wspierali. I jak dobrze pójdzie z Bożą pomocą, to zaraz założymy ten pasek i jedziemy dalej. Nie? To wygląda tak właśnie, jak się nie przygotowuje auto na złombol, tylko jedzie się bardzo złombolowo i robi się tylko najważniejsze rzeczy. Hamulce i układ paliwowy, a reszta to się może przecież popsuć po drodze. Nie? Dziękujemy za super świetną zabawę i przygodę. Dojechaliśmy, jesteśmy mega szczęśliwi i to wszystko dla dzieci i dzięki Wam. Ale jest dobrze, tak, to o to chodzi w tym złombolu. Tylu ludzi wspaniałych poznać. Jak tam ekipa? No cudownie. No. Który raz jesteście na złombolu? Drugi. A którym? Trzeci. Którym samochodem? Nasz jest żółczek. Na 3 razy, jak z wujkiem na weselu. Gratuluję Ci, Miłosz. Jak się czujesz, Miłosz? Kolejny raz dałeś radę. Dobrze, dobrze się czuję, fajnie. Nowe doświadczenie. Jesteśmy na mecie, jesteśmy pośrodku Atlantic Road. Te wszystkie teamy, które widzicie tutaj, i oczywiście nie tylko one, wyjechały z Chorzowa, przyjechały tutaj, jeszcze muszą wrócić do domu. Na koncie mamy 1 958 000 złotych, ale udało nam się w Oslo, na naszym półmetku, bo w tym roku troszkę inaczej musieliśmy się zorganizować, wylicytować rzeczy aż za 70 000 złotych, co znaczy, że mamy 2 miliony złotych już na pewno na koncie i cały czas zbieramy. Niesamowita impreza, przyprawiona atmosferą Norwegii, taka jedna wielka niewiadoma i to, co się tutaj dzieje i to, co można tutaj podziwiać po drodze, jest niesamowite. Także Złombol jak zwykle zachwyca i ludzie w tym roku są również zachwyceni. Ja się na maksa cieszę i cieszę się też na to, co przyniesie przyszłość. Największa zimna edycja dotychczas Złombola. 742 załogi zgłosiły się na tą edycję. Liczyliśmy, że będzie ich 400-450. Jest to bardzo ciężki kierunek, jest daleko, jest zimno, nie jest to takie oczywiste, że to jest fajne. A jednak ludzie pojechali, jest mnóstwo nowych uczestników, co nas bardzo ucieszyło. No tak, no bo wymagający kierunek i nowi uczestnicy to chyba jest jeden z większych komplementów. A ci, co wracają, no niesamowite, podchodzą nas, słuchajcie, 10 raz, 15 raz, 12 raz. Słucha się tego i to jest naprawdę rewelacyjna wiadomość. Również rewelacyjną wiadomością jest to, że cel nasz najważniejszy, nie meta sama w sobie, a to, że zbieramy na dzieciaki z domów dziecka w całej Polsce i kwota, którą w tym momencie mamy na koncie, to 1 954 000 złotych. 70 000, które jeszcze nie są na koncie, które udało nam się z licytacji wywalczyć w Oslo na półmetku, czyli mamy ponad 2 miliony złotych, a to jest nie koniec, ponieważ ci wszyscy ludzie, którzy tutaj dzisiaj byli, będą, jeżdżą, oni dalej zbierają. Bardzo wiele ekip zbiera znacznie więcej niż trzeba uzbierać. Na Złombolu trzeba uzbierać 2800 zł od swoich darczyńców, które w 100% przekazujemy dla dzieci z domów dziecka. A ekipy przychodzą, mówią, udało nam się 7 000 zbierać, 8 000, 10, ale zbieramy dalej. Czy można dalej zbierać po Złombolu? Tak, oczywiście, zbieramy cały rok, 365 dni i motywacja ludzi jest nieprawdopodobna. Ta edycja dała nam naprawdę dużo energii i przyjemności. Tak. Nie możemy się doczekać tego, co przyniesie nowy Złombolowy rok.